parę zdań chciałem powiedzieć o tym kole, ponieważ uważam, że jest naprawdę najlepszym, jakie posiadam i jakie posiadałem. eMotion V12. Poprzednio miałem eMotion V5F, potem Tesla 2 i Nikole 100V. To koło jest zdecydowanie najlepszym kołem, jakie posiadałem. I dlaczego tak sądzę? Przede wszystkim ta nóżka, no to jest po prostu coś genialnego. Naprawdę, jedynym elementem, który mi tutaj przeszkadza, no to jest to, że ona nie jest po prostu składana automatycznie. Czasem zapominam o tym, żeby ją złożyć, ale ta nóżka, genialny patent, prosty i naprawdę skuteczny. No ale nie po to wydałem tyle pieniędzy, żeby kupować ją dla nóżki. Przede wszystkim te regulowane pedały tutaj. Jeżdżę w pozycji środkowej. Bardzo dobrze mi się jeździ zarówno na asfaltach, jak i na offroadzie. W jakichś takich terenach leśnych naprawdę super. Nie widzę żadnej potrzeby posiadania jakiegoś zawieszenia. Jeździłem więc na kole z zawieszeniem. Nie jest to w ogóle potrzebne. Uważam, że nawet lepiej, jeżeli czujesz te dziury, bo wiesz wtedy, co się dzieje po prostu z kołem, tak? Czy jesteś w jakimś hardkorowych warunkach, czy nie, czy grozi ci jakieś odcięcie, czy nie. Ta obręcz tutaj, no to jest absolutnie genialny patent. To jest wersja HT. Jest bardzo gruba, bardzo mocna i przez to naprawdę wpadałem nieraz w totalne doły, gdzie chłopaki mieli już pogięte obręcze. Tutaj kompletnie się nic nie dzieje. Jeżdżę na ciśnieniu około 35 PSI. Ta opona to jest absolutna rewelacja, zarówno na asfalcie. Tutaj gładziutka powierzchnia. Są minimalne wibracje, po prostu wyczuwalne w jakimś tam momencie, w którym powiedzmy ta kostka troszeczkę dotyka i jak się bardziej przechylamy, to jakoś minimalnie czuć, ale ta opona jest świetna, dlatego że nie tylko działa na asfalcie, ale też działa na terenie, w którym po prostu ta kostka ma zadziałać, czyli jakimś takich bezdrożach. Powerpady, no to jest genialna rzecz. Warto mieć powerpady nawet nie po to, żeby hamować i przyspieszać, ale po to, żeby w razie upadku po prostu one ci chronią koło przed jakimś porysowaniem. Nic temu kołu się kompletnie nie stało. Ta rączka bardzo fajna, błyskawicznie się podnosi. Kwestia po prostu wyczucia, tak, czy jak szybko tą rączkę podnosimy, ale ten patent z tym przyciskiem tutaj jest bardzo dobry. 2 razy na początku, jak to koło dostałem, to tutaj sobie przyciąłem sam ten palec, trzymając tutaj ten przycisk i opuszczając tą rączkę. No po prostu trzeba się tego nauczyć, ale no to jest wszystko. Te złącza są tu kapitalnie zabezpieczone, nic się nie dzieje. Tu wszystko jest fajnie zabezpieczone, tak samo. Co dalej? Miałem pedały nylonowe i nylonowe są zarąbistymi pedałami. Super, no tylko, że kolejne 1000 zł, tak? Więc trzeba przemyśleć po prostu to, czy jest to potrzebne. Te pedały oryginalne są dosyć szerokie, bardzo dobrze się na nich trzymam. No kupiłbym nylonowe, no ale kolejna kasa, nie wiem, czy to ma sens po prostu w moim przypadku. Kolejna sprawa, to zwróćcie uwagę te rzepy. Ja tutaj użyłem naprawdę niewielu rzepów, po to, żeby to przytrzymać. To się trzyma po prostu idealnie. Nic tu się kompletnie nie rusza, nic nie przeszkadza, nie potrzebuję żadnych Kinect padów, żeby mi tu gdzieś coś wchodziło. To jest bardzo dobry profil, mogę sobie szybko zdjąć, włożyć. W ogóle nie ma żadnego problemu, jest po prostu super. No to światło, to możecie sobie zobaczyć na oddzielnym filmie, ale to światło, no to jest genialna rzecz. Ja nie miałem jeszcze nigdy tak jasnych świateł. Pierwsze, drugie, razem. To rzeczywiście jest światło długie, które świeci daleko, tak? Więc jest naprawdę fajnie to włączone. Jak włączasz oba, no to jest w ogóle no mega jasno, tak? Że ja staram się nie używać tego w nocy, kiedy jeżdżę po drodze, bo całkiem po prostu oślepiam kierowców, dlatego używam tego pierwszego światła krótkiego. Więc te światła to jest po prostu genialna rzecz. No i ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to ten wyświetlacz. No tak naprawdę płacisz kasę za ten wyświetlacz. Tutaj to, co widzicie, tu sobie dodałem tylko taką jedną ochronkę wydrukowaną. Można znaleźć w internecie bez problemu ten wydruk, więc to jest jeden element, który jest ochroniony. Do tej pory nie zdjąłem folii z wyświetlacza, ale ten wyświetlacz w trakcie jazdy, no to jest coś, za co się tak naprawdę płaci chyba w tym kole, między innymi. Tu jest tak dużo opcji, że naprawdę, no
Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak dużo rzeczy można tu zrobić, jak można sobie dużo ustawić, ten balans, zmiany świateł, głośność i tak dalej. Ja jeżdżę cały czas na, jak widzicie na filmie, z włączoną głośnością, ponieważ to się super sprawdza. W momencie, kiedy ja mam włączony ten dźwięk, taki trochę kosmiczny, to ja wiem, kiedy to koło wchodzi na prędkość 50-55 na godzinę. Ja to po prostu słyszę. Ten wyświetlacz jest genialny. Ja cały czas go widzę. Nie muszę patrzeć na żaden zegarek, na żadną jakąś zewnętrzną aplikację. W ogóle nie korzystam z aplikacji Motion. To jest po cholerę niepotrzebne. W ogóle nie korzystam z tej aplikacji. Jedynie do kalibracji koła. Ale to jest kapitalna rzecz. Także naprawdę totalnie polecam. Jak widzicie, 1062 km zrobione. No po prostu super. Więc ten wyświetlacz robi naprawdę gigantyczną robotę. Ładuje to koło normalnie, bez żadnej szybkiej ładowarki. Może nie ładuje się za szybko, no ale to absolutnie wystarcza. Wracasz po dniu jeżdżenia 100 km można spokojnie tym kołem zrobić. No super się absolutnie tym jeździ, także no polecam, bo to jest coś, co mi bardzo pasuje. No i cóż mogę powiedzieć jeszcze? Jest to zdecydowanie najlepsze koło, jakie posiadałem. Zwróćcie uwagę, 1000 km, ono jest po prostu bez rysy. Tutaj się kompletnie nic nie wydarzyło, tak? Mimo że ono się tam przewróciło parę razy na beton, po prostu przy prędkości 0 nic, ale po prostu nic się nie wydarzyło. Jest w idealnym stanie cały czas. Nikola to już była 50 razy tak porysowana, że po prostu masakra od zwykłego opierania ją o ścianę. Tutaj po prostu nic takiego się nie dzieje. No i ostatnia rzecz, która jest chyba najważniejsza w tym kole, to znaczy te słynne owiane katofy. No więc mogę powiedzieć z całą stanowczością, że w tym kole nie miałem ani jednego odcięcia. To jest jakaś wierutna bzdura, którą ludzie po prostu powielają na podstawie jednego filmu, czy tam 2 filmów Adama, który dostał jakieś koło po prostu nie wiem, produkcyjne. W każdym bądź razie mogę powiedzieć, że tym kołem nie miałem absolutnie żadnego odcięcia. Nawet po prostu jakiegoś, nie wiem, sytuacji, że w ogóle to koło mogłoby się odciąć. Jeździłem 55 po 60 km na godzinę, żadnego odcięcia. Więc tutaj wszystko chodzi naprawdę super. Nie wiem, skąd ludzie wymyślają takie bzdury i po prostu powtarzają plotki, że to koło jest groźne dla życia. Nie jest groźne dla życia. 1000 km przejechane, po prostu nic się kompletnie nie dzieje. Masa użytkowników korzysta z tych kół, nie mają żadnych katofów. Więc absolutnie nie zgadzam się z tą teorią, która jest powielana w sposób szkodliwy dla marki. Jest to najlepsze koło, jakie posiadałem i będę nim pewnie jeszcze sporo jeździł. Także naprawdę polecam. Jest super. Z wad takich, które mnie wkurzają w tym kole, no to może to, że te światełka, które są tutaj z boku, one są po prostu ciemne, tak? Ten plastik, który tutaj jest, no, jest ciemny, słabo widoczny i rzeczywiście dobrze one pracują w nocy. Natomiast w dzień tego niespecjalnie widać, no i nie ma za bardzo dobrze z tyłu światła z tyłu. Ale to zawsze sobie rekompensuję, nosząc jakąś zewnętrzną lampkę czy coś takiego. Więc to jest jedna rzecz, która mnie w tym kole wnerwia. W ogóle myślałem, że to koło będzie za ciężkie, tak, że ono będzie za ciężkie do miasta. Natomiast to nie jest prawda, bo jeżeli mam po prostu je podnieść, nóżka, tutaj trzeba uważać, ale tu jest jedna wada jeszcze. Tu jest dosyć ostra krawędź, więc trzeba uważać na tą ostrą krawędź i no, nie zahaczyć nogą, tak, ale podnoszę je i przenoszę, po prostu wtarguję na schody i nie ma problemu. Korzystam z pociągu z metra, więc po prostu no waży, ale to nie jest potężne koło. Tak, jakieś ciężkie, którego się nie da podnieść. Myślałem, że to będzie jakaś rzeź. Naprawdę tak nie jest. Jeszcze z takich jednych rzeczy, która tutaj jest wkurzająca, to tutaj ta rączka potrafi się wysuwać. No ale Boże drogi, można sobie to wkleić po prostu na cokolwiek. No, to nie jest jakiś kurde problem, który powoduje, że z kołem jest coś nie tak. Także generalnie koło jest po prostu super pod tym względem. Poza tym super wygląda. Ja uwielbiam Repsol Hondę. Kolorowe, pomarańczowe barwy im bardzo pasują. Te pady dostałem od EcoHumana, którego polecam jako dealera, i Motion jest po prostu super gość. Pomaga, zawsze odpowiada. Polecam tego gościa. Więc naprawdę czad. I zdecydowanie odpieram jakiekolwiek zarzuty dotyczące
tego, że jest to słabe koło. To jest bardzo dobre koło. Moje doświadczenia są super. Ok, nie jestem riderem takim jak Wrongway, który tam zapitala po nie wiadomo jakich szczytach i po prostu robi jakieś totalne rzeczy. Jestem zwykłym użytkownikiem codziennym. Bez żadnych trików, bez jazdy do tyłu, bez siadania na kole. Po prostu jeżdżę, tak? I to koło się świetnie sprawdza do codziennej jazdy. Jeżdżę po kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów dziennie, tak? I ta bateria spokojnie wytrzymuje. 55 na godzinę to jest coś, czego mi absolutnie wystarcza, że się czuję bezpiecznie. 16-calowe koło przy 55 na godzinę super się zachowuje, więc to jest maks. Jeżdżenie 70 na godzinę to by było czyste szaleństwo. Po prostu nie chcę zginąć, tak? Jak chcesz jeździć 70, kup sobie lepsze, szybsze koło. Dla mnie to jest już granica psychologiczna, której ja nie chcę przekraczać, bo nawet przy tych 55, jakbym się wyglebił, to sytuacja dla mojego ciała byłaby słaba. Także tak. Na zakończenie uważam, że wersja HT eMotion V12 jest naprawdę trafionym, kapitalnym produktem. Przede wszystkim za dużą wytrzymałość obręczy, bardzo fajną oponę, optymalne parametry, jeśli chodzi o wytrzymałość baterii i prędkość maksymalną. 55 na godzinę to jest wystarczająca prędkość do poruszania się po mieście. Kapitalne właściwości off-roadowe. Bardzo fajnie mi się tym kołem jeździło po lesie. Nie miałem żadnych problemów. Super balans, dobrze wyważone koło. Bez żadnych problemów. Z Nikolą miałem ewidentne problemy ze ściąganiem lewo, prawo, z jakimś bujaniem się w różne strony. Nic tu takiego się nie dzieje. Bardzo dobrze się to koło prowadzi. Nie potrzebuję zmieniać padów na nylonowe. Jest bardzo fajnie. Oczywiście jakbym założył nylonowe, czułbym ewidentnie nieco bardziej miękkie koło, tak? Bo te nylonowe mają tendencję do wybierania tych nierówności. No ale nylonowe kosztują o tym, żeśmy już sobie mówili. Także naprawdę super koło, polecam i jestem z niego naprawdę mega zadowolony.